Hello, it's me. I was wondering. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejną, trzecią już niedzielę Adwentu. Czyli oczywiście jak na niedzielę przystało, odcinek z naszą koleżanką Wielką Pandą, bo to jest dzień poświęcony Panu, więc Panda dzisiaj jest obecna. Tak jak zawsze, w sensie tak jak było raz, nie? Czyli tak jak zawsze, jak to się mówi w tradycji. Najpierw tylko dwa słowa jakiegoś takiego wstępu odnośnie tych naszych rekolekcji, bo już spotykamy się 2 tygodnie, 2 całe tygodnie Adwentu, czyli jesteśmy już za połową, już bliżej niż dalej. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję, że nas tylu jest i oglądamy. No trzeba przyznać, że jest nas po prostu milion. Nie wiem, czy widzieliście, że na YouTubach, tam jak są takie te zakładki, tam najpopularniejsze na YouTubie w Polsce, to słuchajcie, z każdym odcinkiem jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Byliśmy raz nawet na 8. miejscu. Po prostu super ekstra cool. Bardzo zachęcam, żeby cały czas nadal po prostu propagować, rozdawać, rozszerzać te nasze rekolekcje. Też chciałbym powiedzieć, a co? Będziemy się chwalić. Piszą do nas, słuchajcie, różne firmy, na przykład z firmy Sosna, a w ogóle ktoś znalazł firmę Sosna. Uwaga, jest taka firma Sosna, która produkuje coś, tam, znaczy nie oczywiście sprzęt kuchenny, ale jakieś takie drewniane rzeczy. Uwaga, wklepcie se Sosna firma, to znajdziecie w internecie, jest firma Sosna. W każdym bądź razie piszą do nas takie różne, bardzo poważne organizacje YouTube'owe, które się szczaiły, że jest po prostu nowy kanał i już tam chcą, żeby reklamować u nich tam różne takie produkty i tak dalej. Otóż nie. Nie daliśmy się sprzedać, nie sprzedaliśmy się i nie będziemy reklamować żadnych wieszaków ani innych mikserów firmy Sosna. Kolejna rzecz i tak naprawdę ona chyba jedyna sensowna jest taka, że tak sobie pomyślałem, ja wiem, że często mam takie myśli i potem nic z nich nie wychodzi, ale tak sobie pomyślałem, a może byśmy tak kontynuowali trochę jeszcze tę serię, jeszcze 5 minutek. W sensie, że po świętach. Znaczy ze świętami i po świętach. Bo tam czasem piszecie, że byłoby fajnie, może jakby po Adwencie też coś było. No i myślę, że może też byłoby fajnie. Więc robimy taki deal. Jeśli będzie 100 000 subskrypcji i jeśli ten odcinek będzie miał 10 000 kciuków w górę, to wtedy zrobimy jeszcze kolejne odcinki. A co? Szantażyk to szantażyk. Niech piszą, niech hejtują, niech mówią, że robią to po prostu dla sławy. Tak. Jak zrobicie 10 000 kciuków w górę, to będą kolejne odcinki. Więc zobaczymy, czy macie jakąś siłę roboczą w sobie, czy potraficie. To tyle głupiego wstępu, dlatego że koleżanka Panda jest i ciągle czeka na zauważenie. Dlatego idźmy do odcinka. No dobrze. Oczywiście nie będzie dzisiaj kolejnego odcinka o Wielkiej Pandzie, bo miała już swój odcinek i nie może za dużo mieć o sobie odcinków, bo już tutaj po prostu świruje lekko, jak widzieliście, po prostu potem jak się pojawiła, to już potem nie wiedziała, co ze sobą zrobić i się po prostu ciepała po całym pokoju. Dlatego dzisiaj postanowiłem, żeby zaprosić dla Wielkiej Pandy ważną osobę, żeby przedstawić jej przyjaciela, kogoś, kto bardzo wiele znaczy dla niej, kto towarzyszy jej w życiu, przynajmniej w tym życiu, które ona ze mną spędza. Dlatego bardzo serdecznie witam w tym odcinku po raz pierwszy kolejnego specjalnego gościa, naszego fantastycznego osła. Miało być tak, że o tego. Jeśli zauważyliście, to było to kiedyś widać w jednym z odcinków Kundla Przydrożnego. W samochodzie, jak zazwyczaj jeżdżę, to Wielkiej Pandzie, która mi niezmiennie towarzyszy, od jakiegoś czasu również towarzyszy kolega osioł. Panda z osłem się bardzo zaprzyjaźnili. I dzisiaj oczywiście ciekawostka, chociaż znowu, tak jak w wypadku Pandy w zeszłym tygodniu, to nie tyle ciekawostka, tylko pewnego rodzaju opowieść o tym, kim jest osioł. Otóż, moi drodzy, przegrzebałem po prostu hektolitry internetu, szukając różnych ciekawostek o osłach. No i de facto to w ogóle nie ma nic ciekawego o osłach. Te zwierzęta są naprawdę strasznie zwyczajne. I w ogóle jest coś bardzo pięknego w tym, że są zwyczajne. I co mi się tylko bardzo podoba, to osły mają ogromną tendencję do tego, żeby tyć, więc to jest kolejna informacja, która sprawia, że kolega osioł staje mi się dosyć bliski. Osły też są zwierzętami bardzo sympatycznymi, w takim sensie, na przykład, nie wiem czy wiecie,
że się prowadzi specjalną terapię z osłami dla dzieci. Ja wiem, że jest też oczywiście terapia z końmi, ale są też bardzo popularne terapie osłowe z tego prostego powodu, że osły nigdy nie gryzą dzieci. Na przykład taki koń, czy tam szczególnie jakiś taki kuc, to na przykład potrafi pogryźć kogoś, a osioł podobno, i to jest w ogóle uważam super, on tylko robi tak, że jak ma takie swoje tam te wargi, nie? To on tymi wargami tak ustami, w sensie tak potrafi dzieciaka tak myziać tam. I to jest strasznie sympatyczne. Ale dwie ciekawostki, w sensie dwa fakty z życia osła, myślę bardzo, bardzo nam potrzebne i bardzo mogące nam się przydać. Pierwsza jest taka, że jak wiecie, osioł jest zwierzęciem bardzo upartym. I to naprawdę nie jest tylko takie zwyczajowe, nie? Tak, że się mówi uparty jak osioł, bo osioł naprawdę ma zasady. W takim sensie, jeżeli osioł postanowi, że gdzieś nie idzie, to po prostu nie idzie. To nie jest tak, że można go tam właśnie, nie wiem, marchewką albo czymś zachęcić. Bo osioł w ogóle lubi marchewkę, nie wiem czy wiecie, bardzo lubi marchewkę. Ale osioł jak stwierdzi, nie idę tam, to po prostu staje i nie idzie. I można go po prostu bić, można go ciągnąć, można do niego gadać czule. Osioł stwierdzi, że nie idzie, to nie idzie. To jest po prostu zwierzę z zasadami. Ale druga rzecz, i to jest właśnie ta ciekawostka, która najbardziej mnie jakoś zachwyca w ośle i dlatego Wam przedstawiam osła razem z pandą. Otóż osły są dokładną przeciwnością pand, jeśli chodzi o samotność. Otóż osły nie znoszą samotności. Osioł, który jest zostawiony sam sobie, w sensie sam jeden, jak się na przykład hoduje tylko jednego osła, bez żadnego towarzystwa, to taki osioł bardzo szybko staje się osowiały. Są nawet znane przypadki, że osły, no jak to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że popełniły samobójstwo oczywiście, no bo trudno, żeby osioł popełnił samobójstwo, że się powiesił na przykład w stodole, bo był sam, ale po prostu osły potrafią po prostu doprowadzić się do śmierci, w takim sensie one marnieją. One marnieją, kiedy są same i osły po prostu maniakalnie poszukują towarzystwa. Są dokładną przeciwnością pandy. Dlatego, że panda uwielbia być w samotności i ona tak całe życie spędza. Osły nie. To jest na przykład bardzo ciekawe, jak urodzi się małe oślątko, to one są w ogóle takimi zwierzętami, że mały osioł potrafi po chyba w ogóle 20 minutach już po urodzeniu, już potrafi chodzić, już wstaje i już biega za mamą. Dlatego, że mówią niektórzy, że właśnie on w związku z tą swoją niechęcią do samotności boi się, że zostanie sam. I jak tylko mama się po prostu odsuwa na 2 kroki, to osioł, który dopiero się urodził 15 minut, 20 minut temu, po prostu już wstaje na nogi i leci za tą mamą. I uważam, że to jest bardzo piękne w osłach. Mówią też niektórzy hodowcy, gdzieś to czytałem, że jak na przykład mają, nie daj Boże, zostanie jakiś osioł sam i nie można jakby innego osła mu dać do towarzystwa, to trzeba mu dać do towarzystwa na przykład kozę, podobno świetnie się dogadują osły z kozami, że mają podobny tryb życia, a jak już się nie da, i to jest w ogóle uważam super, to osły się bardzo zaprzyjaźniają z ludźmi. W takim sensie trzeba do osła chodzić, trzeba do osła mówić, trzeba osła myziać po łóżku, mówić mu, że jest cudowny, że nie jest sam i tak dalej. I wtedy osioł się znowu czuje szczęśliwy, więc to jest w ogóle uważam ekstra. Moi drodzy, jaki z tego, że tak powiem, morał płynie? Tydzień temu w niedzielę mówiłem Wam o potrzebie samotności, o potrzebie byciu z Bogiem, o potrzebie wyciszenia, o potrzebie odsunięcia się na bok, o tym, że musimy szukać Pana. I to prawda. Ale tejże pandzie, która właśnie taka jest, powinien w naszym życiu towarzyszyć również osioł. I chciałbym, żeby ten dzisiejszy dzień, dzisiaj będzie bardzo proste zadanie, żeby ten dzisiejszy dzień, ta niedziela, była po prostu niedzielą bycia z ludźmi. Dzisiaj jest w ogóle 3. niedziela Adwentu. Nie wiem, czy wiecie, to jest tak zwana specjalna niedziela radości w Adwencie. Jest taki zawsze moment, jak będziecie w jakimś kościele, to możecie przyuważyć, że bardzo często ksiądz dzisiaj wygląda jak landrynka. Dlatego, że dzisiaj się nosi ten cały różowy ornat. Jak w ogóle założę różowy ornat, to po prostu wyglądam jak po prostu cukiereczek do zjedzenia. I to jest taki moment dzisiaj w Adwencie, kiedy naprawdę ma się obudzić ogromna radość. I może tej radości warto dzisiaj poszukać wśród ludzi. Zrób dzisiaj, nawet na siłę, koniecznie jakieś spotkanie. Mówię teraz zupełnie poważnie. Jak obejrzysz ten odcinek, skończysz oglądać ten odcinek, weź telefon, zadzwoń do swoich przyjaciół, umówcie się razem, nie wiem, idźcie razem na mszę, jeśli jeszcze nie byłeś, i potem wieczorem idźcie się gdzieś spotkajcie, zjedzcie coś wspólnie. Po prostu przeżyjcie dzisiaj wspólny dzień. Bądźcie dzisiaj jak osły. Po prostu osły, które nie cierpią samotności, które szukają bliskości z ludźmi, które szukają bliskości z kimś, bo nie mogą być same.
nie wolno nam w Adwencie zapomnieć również o tym. I nawet nie chodzi mi o to, że mamy wykonywać jakieś wielkie rzeczy z tymi bliźnimi. Nie. Po prostu idźcie razem, jedzcie, śmiejcie się i cokolwiek innego. Jeśli jesteś sama, to proszę Cię, spróbuj dzisiaj wyjść po prostu, nawet idź do miasta. Nawet po prostu pobądź wśród ludzi. Ja wiem, że to jest dla niektórych pewnie ciężkie, bo może Wasze życie jest jakoś samotne. Spróbujcie dzisiaj cokolwiek przełamać. A nuż może kogoś spotkacie, a nuż coś się wydarzy. Może Pan przygotował dzisiaj, może Pan da dzisiaj specjalnego osła, którego spotkasz, który właśnie też będzie tak jak Ty szukał jakiegoś towarzystwa, wyrywał się z własnej samotności, bo już nie może samotności. Zróbmy dzisiaj dzień pełen bycia z ludźmi, czyli bądźmy jak osły. Tekst na dzisiaj strasznie prosty, dlatego że w tym tekście, znaczy w tym odcinku wiadomo o co chodzi. Chciałbym, żebyśmy po prostu dzisiaj chodzili ze zdaniem z Ewangelii Świętego Łukasza, z tym zdaniem, gdzie Najświętsza Maria Panna poszła w góry i to z pośpiechem, żeby spotkać swoją krewną Elżbietę. O to by dzisiaj chodziło. Oczywiście nie musimy koniecznie iść akurat do ciotki Elki, tak jak to zrobiła Maryja, chociaż jeżeli ktoś ma, to zapraszam, ale żeby po prostu dzisiaj pobyć z ludźmi. Więc dzisiaj chodźmy cały dzień z tym zdaniem. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Idź dzisiaj do pewnego miasta, do pewnych ludzi i bądź z nimi. Bądź jak osioł. Dobra. Co? Panda osła. No. Panda osła. Można by dać taki tytuł odcinka. Panda osła.